ocean calls like a sweet melody. We found our dream now, time to believe. A brand new chapter we're ready to weave. The winds will guide us both night and day. Our souls will dance in the salty spray. We bought a catamaran and you wave. Sailing the world is the life we crave. From shore to shore we'll ride so wide, with freedom always by our side. Poranna kawa zrobiona. Także ahoj przygoda. Ile godzin? 12. 12 godzin? 12. Jest 5 rano. Jeszcze przed wschodem słońca po cichu odbijamy od brzegu. Dziś na chwilę rozstajemy się z naszymi towarzyszami, oni bowiem zatrzymują się na Montserrat, a my obieramy kurs prosto na Guadalupe. Przed nami ponad 70 mil morskich. Płyniemy na żaglach. Chociaż wiatr zaczyna trochę obumierać, bo chowamy się za Montserrat. Niewielka karaibska wyspa. Należała kiedyś do Wielkiej Brytanii. To miejsce też często jest nazywane Pompejami Karaibów, ponieważ w 1995 roku wulkan zniszczył część wyspy, stolicę Weymouth, która do dziś jest pogrzebana, zasypana popiołem. Przed wybuchem wulkanu ta wyspa, kiedyś tam czytałam, była znana jako szmaragdowa wyspa Karaibów ze względu na swoje zielone wzgórza i irlandzkie wpływy. To ciekawostka. Tym razem jednak omijamy Montserrat i przepływamy obok wyspy. Byliśmy tu już kiedyś. Z daleka widać dymiący wulkan Soufrière Hills, który od wielu lat jest aktywny. Nad górą unoszą się pary i wulkaniczne gazy. Z morza wygląda to naprawdę niesamowicie. Jednak warunki na wodzie są trudne, mamy duże fale i silny wiatr, więc chcemy jak najszybciej dopłynąć do celu. 16 czerwca zbliżamy się do naszego pierwszego kotwicowiska na Guadeloupe, Duchess, francuskiej wyspy. Godzin rejsu jak na huśtawce, ale jakoś żeśmy przeżyli. Zalewało nam pokład cały czas, woda prawie że nie wtargnęła do środka, ale tym razem byliśmy bardziej przewidywalni i żeśmy szczelnie zamknęli frontowe drzwi. Spędzimy tutaj kilka dni. Postaramy się odwiedzić miejsca, w których żeśmy wcześniej nie byli. Welcome to Guadeloupe! Jesteśmy już w Deschamps. Wybieramy się na kolejną wycieczkę oczywiście. Tym razem ruszamy korytem rzeki w stronę wodospadu. Cascade Bras de Foix. Czeka nas wędrówka po wodzie i kamieniach, więc łatwo nie będzie. Ciekawe, czy uda nam się dotrzeć do końca. No, zobaczymy. Byliśmy tutaj z 10 lat temu, bo 8 osób, 4 tylko, nie, 4 chyba, 2 couple, my byliśmy w tym, że udało nam się dojść do samego końca. 2 couple odpadły, 2 pary odpadły. Zobaczymy po 10 latach, czy damy radę. Skąd wiesz, że 10? Tak naprawdę to my nie pamiętamy w tym roku. No to coś takiego, dawno temu w każdym razie. Byliśmy jeszcze młodzi i piękni, teraz tylko piękni już. Okej. Let's do it! Okej.
wchodzimy w koryto rzeki, bo inaczej nie da rady dojść do tych sławnych wodospadów, w których myśmy się z Gandzią kąpali i z Piotrkiem. Dawno temu. To jest kałuża, w której się wykąpiemy, żeby się ochłodzić. To jest dobre wejście. To jak mi gorąco. Ha, jak dobrze. Jak dobrze się wykąpa. W zimnej wodzie. Ale zimna. Ale patrz, Paradise za siebie. Tych znowu cię przywiozę do Paradise. No. I ty ciągle nasze wodne kaskady są. To zrobi się coraz bardziej ciężej. Ale damy radę. Woda musi być. Jak? Damy radę? Absolutnie. Także ten dżungla, prawdziwa dżungla. Amazing, to jest wspaniałe. Tarzan. Tu widzimy takie drzewo z dużymi korzeniami. To ginger chyba jest. Niesamowite. Ja tutaj ginę w korzeniach. Tu jeszcze z bliska to drzewo, które jest po prostu niesamowite. Między tymi konarami może się schować. Darek, gdzie jest ten Indiana Jones? Zobacz, jaka skała. O Boże, jaki Indiana Jones. Co ja mogę powiedzieć? Ja po prostu kocham moją Ale emeryturę. pięknie. Darek, co mówisz? Co powtórz jeszcze raz? Kocham moją emeryturę. Darek kocha swoją emeryturę. Ja też kocham moją emeryturę, bo jest pełna przygód. Zawsze coś się dzieje, nie nudzę się. Zawsze jest jakiś adventure, jakaś drama. Coś. Samy sailing into retirement. Yeah, sailing into retirement. That's the najlepsze rozwiązanie na emeryturę. I zwiedzać, oglądać, bo to wszystko zostaje z nami. Tego nam nikt nie zabierze. Przeprawa przez rzekę. Darek się podjął przeniesienia mojego plecaka, a ja płynę. Ale fajnie. Słuchajcie, zarąbista wycieczka. Prawa przez dżunglę. Prawdziwa dżungla. No i co? Chciałem przez drzewo przejść się złamało. Ale jesteś okej? No co? Kostka, ale dostałem okej. Drzewo się złamało. Trochę przyzwolenie. No nie jest to złamało. Słuchajcie, droga staje się coraz najbardziej przerażająca. Nie wiadomo jak tam się dostać. Szum wodospadu słychać. Wygląda na to, że dotarliśmy. 3 godziny hike. Tam widzę odpada, ale jeszcze teraz tam trafać. Tam się trafiłem, że mogą to nie. Tyle rzeczy do mnie zobaczenia, ale to jest amazing. So I made it. 3 godziny We hike. made it. I to jeszcze przez ten kamień musimy dojść. Tam jest wodospad widać. Zostawiamy plecaki, okulary. Tylko sprzątały. Zostaw plecaka. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Indiana Jones. Super. Tam z tyłu, za tym kamieniem
Jest wodospad, ale zobaczymy, czy nam się uda tam Tak głęboko było. Tam przedostać. Wygląda to naprawdę super. Wow, przerażające. Okej, zobaczymy, czy nam się uda wejść. Nie, z której strony mamy wejść? Idziesz pierwsza? Nie. Tu jakaś kładka jest podwodna. Jakiś kulok leży. No nie wiem, czy z tej strony łatwiej, czy z tej? Lewej? O! O! Głęboko! O! Shit. Tu jest taki ryć, można wejść. Ale tu jest głęboko, jak tonet. Tonet. Uważaj, bo padniesz w tą szczelinę, to nogi, żeby ci nie zablokowało. Jak ci zablokuje nogę, to nie wyjmiesz. Żeby się tylko żadne kamienie nie usunęły tu. A tu musisz się zaprzeć. No okej, na komu chcę? Dawaj, dawaj. O! Albo to czymś popędzie. No idziemy całe wodospadem dość. I love my retirement! Dawaj. Było super, ale trzeba było zacząć wracać. Wydostać się spod wodospadu było chyba trudniej niż do niego dotrzeć. Przeciskaliśmy się między ogromnymi głazami. Dobrze, że nie jesteśmy zbyt duzi, jakoś daliśmy radę. To miejsce wyglądało jak żywcem wyjęte z filmu Indiana Jones. I'm done! Ostatni szat. Indiana Jones. Jak każda, można się pobujasz tak. Amazing. Tak ja, mi się podoba. Wycieczka, zaliczyliśmy powtórkę z rozrywki w Guadalupe. Udało nam się zrobić to, co kilka lat temu żeśmy zrobili, także we still got it. Wracając z naszej wyprawy, zupełnym przypadkiem trafiliśmy do sanktuarium maryjnego Notre Dame de Salou. To jedno z tych miejsc, których nie znajdziesz na liście najpopularniejszych atrakcji turystycznych, a mimo to robi ogromne wrażenie. Położony jest wśród bujnej tropikalnej roślinności, od lat jest również celem pielgrzymek mieszkańców Guadalupe. Guadalupa ma silne katolickie korzenie, będące spuścizną francuskiej historii wyspy. To właśnie dlatego można tu spotkać liczne kościoły, kaplice i sanktuaria. Dla wielu mieszkańców wiara wciąż odgrywa ważną rolę, a religijne święta i pielgrzymki są żywą częścią lokalnej tradycji i kultury. Naszą uwagę przykuły również liczne tablice pamiątkowe. Nie są one tylko ozdobą. Wielu z nich ma to tablice dziękczynne pozostawione przez osoby, które wierzą, że otrzymały tutaj łaski lub ich modlitwy zostały wysłuchane.
Każda z nich opowiada czyjąś historię i przypomina, jak ważne jest to miejsce dla lokalnej społeczności. Wracaliśmy już porządnie zmęczeni. Woda skończyła się dużo szybciej niż planowaliśmy, a karaibski upał nie odpuszczał. I właśnie wtedy los do nas się uśmiechnął. Trafiliśmy na ogromne drzewo mango. Tutaj rosną one niemal wszędzie, jak u nas dzikie jabłonie. Pod drzewem leżały dziesiątki dojrzałych owoców, a gałęzie aż się uginały od kolejnych. Nazbieraliśmy pełne plecaki i urządziliśmy sobie prawdziwą ucztę. Smakowały chyba jeszcze lepiej, bo były zebrane prosto Tam z na dole natury. leżą. Wszystko dojrzeje. Zobacz. Pół plecaka mało. Pół plecaka. Wow. Super. Okej, dobra. To może przedłużałe. Nie mogę doczekać, słuchajcie. Mango jest po prostu rozpływa się w ustach. Oh my god. To jeszcze nie koniec naszej przygody z Guadelupą. W następnym odcinku przenosimy się do kolejnej zatoki i będziemy dalej odkrywać tą niezwykłą wyspę. Pokażemy Wam piękne, dzikie miejsca, o których wiedzą głównie lokalni mieszkańcy. Jeżeli chcecie zobaczyć Guadelupę z zupełnie innej strony, koniecznie zostańcie z nami. Do zobaczenia w następnym odcinku. See ya! Bye! Fly, I'm the last one to die.